Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym pochmurnie, deszczowo, ale w końcu weekend, jakże mogłoby być inaczej po 5 dniach czy więcej słońca. W każdym bądź razie przy przesadzaniu drugiego z bananowców okazało się, że w korzeniach zagnieściły się mrówki. Generalnie zdaję sobie sprawę z tego, że mrówki to pożyteczne stworzonka w ogrodzie, natomiast w szklarni już tak nie za bardzo. Kiedyś był projekt Biosfera 2000, bodajże, gdzie grupa ludzi zamieszkała to w sztucznych warunkach, można powiedzieć w szklarni, gdzie zorganizowano im różne strefy klimatyczne, no i pojawiły się w tym zamkniętym środowisku również mrówki, które bez naturalnych wrogów po prostu rozmnażały się tęgę i w ogóle zmieniły warunki gry. No ale to jak ktoś jest zainteresowany, to sobie może poczytać, tudzież obejrzeć jakieś filmy. A generalnie, jeżeli chodzi o mrówki, to ja tutaj użyłem kilka metod ich zwalczania. Jedną z pierwszych metod jest właśnie taki środek na mrówki. Wysypuję im kilka lat temu, bodajże 2 czy 3, wstawiałem okna i to nie było jeszcze, że tak powiem, dobrze wykończone. No i mrówki się zagnieździły właśnie w szczelinach. Dopóki to nie były połączenia zaszpachlowane, wypełnione, po prostu zaczęły sobie rządzić po kuchni. Niejednokrotnie zdarzyło się, że na przykład w cukiernicy się pojawiły mrówki, no i to wtedy użyłem tego środku. Mrówki generalnie nie są głupie, są dłużej na ziemi niż ludzie, także jeżeli jest jakiś czynnik, który wpływa niekorzystnie na nie, no to zaraz się wyprowadzają z takiego właśnie miejsca zamieszkania, szukają nowego, tudzież jak nie, no to wiadomo. Wolałbym nie truć mrówek, no ale co zrobić? Następną z drastycznych metod, którą zastosowałem, to po prostu, jako że cytrusy nie lubią, jak im się uszkadza korzenie, no to zastosowałem tutaj 24-godzinne moczenie. No niestety, jeżeli chodzi o tu jeszcze widać mróweczki, deszcz pada. Będę musiał przerwać znowu na chwilę. W dniu dzisiejszym naświetlę Wam kilka faktów, o których nie mieliście pojęcia, a być może przydadzą Wam się w Waszej szklarni. Mrówki są na Ziemi dłużej od ludzi, około 130 milionów lat. Wydaje nam się, że jesteśmy strasznie mądrzy, bo stosujemy hodowlę krów trzody chlewnej, a tymczasem może się okazać, że wcale nie byliśmy w tym na Ziemi pierwsi z tego typu postępowaniem. Większość mrówek jest konsumentem spadzi produkowanej przez mszycę i korzystają z niej do tego stopnia, że mogą podejmować ochronę mszyc przed ich naturalnym wrogiem, jakim są biedronki. Tu dodam, że spadź sprzyja również rozwojowi grzybów na naszych roślinach. Są też mrówki, hurtnica, żółta, rudnica, które na drodze ewolucji wypracowały tego typu postępowanie, że w okresie zimowym przechowują jaja mszyc w swoim gnieździe, natomiast w okresie wiosennym wynoszą je z gniazda i umieszczają je na roślinach. Jakiś czas temu świat naukowy obiegła informacja, że pewne mrówki z Afryki i Madagaskaru żyją one w tunelach wydrążonych w korze drzew i z nimi mieszkają w ich gniazdach tarczniki, które są przez mrówki zjadane. Są też inne gatunki mrówek, które hodują czerwce albo grzyby. No i to można zwrócić uwagę na to, co było pierwsze w naszej szklarni, mszyce czy mrówki. A może należy połączyć fakty. Czasami budują gniazda w systemie korzeniowym, ogryzając korzenie, lub też w korze drzew. Czasami przez to niszczą roślinę. Za przykład mogę podać drzewo w ogrodzie, które ściąłem w zeszłym roku. Gdy się mu przyjrzałem, wtedy zauważyłem w nim mrówki pod korą drzewa. Drzewo kompletnie uschło, pomimo tego, że w sezonie poprzednim było żywe. Są też pożyteczne. Usuwają z ekosystemu martwe zwierzęta, resztki roślinne. Także zabieram się za zwalczanie mrówek, no i myślę, że jeszcze troszkę mi to zajmie czasu. Black tie, kompletnie przepukany z tego względu, że właśnie zauważyłem mróweczki. Tak to wygląda system korzeniowy. Zaraz go będę przesadzał do większej doniczki. Są też inne sposoby na mrówki. Sadzenie roślin, których mrówki nie lubią, na przykład majeranek, lawenda, nagietek lekarskich. Preparaty naturalne, spryskiwanie ich ścieżek olejkami zapachowymi, goździkowy, lawendowy, miętowy.
Niektórzy stosują sól kuchenną lub sodę oczyszczoną. No i środki owadobójcze o przedłużonym działaniu żołądkowym i kontaktowym. Preparaty te wykonane są z substancji interesujących dla mrówek, dlatego się nimi pożywiają i zanoszą je do gniazda. Jak również środki do zwalczania o wyrafinowanym sposobie z substancjami hormonalnymi, które powodują bezpłodność. Którąkolwiek z metod byście nie stosowali, wybór zostawiam Wam. Zwróćcie uwagę, żeby była ona bezpieczna dla Waszych dzieci i zwierząt w Waszym domu. No i to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w następnym filmie.